No i pięknie, no i dzień dobry, no i wszystkich witamy. Jest ze mną na wywiadzie triatlonowo-życiowo-sportowo-rozwojowym Bart Romanow. Cześć w ogóle, Bart. Cześć, witam wszystkich. Bardzo dobrze jest tu być. Temat naszego dzisiejszego spotkania to jest Iron Mind, czy i jak wytrwałość w sporcie przekłada się na sukces w biznesie. Spróbujemy sobie wspólnie z Bartem na to pytanie odpowiedzieć. Poczuliśmy, że sporty wytrzymałościowe być może są jakąś taką metaforą do różnych zmagań w życiu. To się okaże, co nam z tej rozmowy wyjdzie. Bart, kim jesteś? Co robisz? Jestem białym mężczyzną w kryzysie wieku średniego, wszyscy by powiedzieli. Zajmuje mi procesy myślowe to, że stuknęła mi 50 w zeszłym roku i mam z tym mały issue, zwłaszcza jak się mnie pytają dużo młodsze koleżanki, ile mam lat. W takiej sytuacji odpowiedź 50 jest dość kontrowersyjna, zwłaszcza, że w ogóle się nie czuję na ten wiek i wtedy oczywiście zawsze można powiedzieć, że to jest tylko liczba, ale no, ta liczba faktycznie w PESEL-u jest. A wracając do twojego pytania, czym się zajmuję i co tak naprawdę mnie konstytuuje, przede wszystkim przez całe życie zajmowałem się konsultingiem, takim związanym z zarządzaniem, czyli z planowaniem strategicznym, z zarządzaniem programami, instytucjami, inicjatywami. Robiłem przez wiele lat ewaluację działalności i firm, i dużych instytucji, i dużych programów związanych z innowacyjnością przede wszystkim. A od mniej więcej 8 lat zajmuję się coachingiem biznesowym, coachingiem executive i kształceniem i szkoleniem liderów w korporacjach. Najprościej można by powiedzieć, że po prostu jestem coachem i trenerem i trochę chyba jest tak, że często ludzie ze mną rozmawiają o życiu i o jakości tego życia, co nie znaczy, że moim zawodem jest mówienie ludziom, jak mają żyć, bo nie. Okej, ale myślę, że twoje doświadczenie się nam przyda w tej rozmowie. Fajnie. Dobra, przechodzimy w takim bądź razie do triatlonu. Bart, opowiedz trochę, bo ty jesteś już gdzieś dużo dalej niż ja. Jak w ogóle trafiłeś do tego sportu? W tym miejscu poruszaliśmy przez dłuższy czas stricte sportowe aspekty, ale że ten wątek był już omawiany we wcześniejszym nagraniu, to ja wam podlinkuję po prostu tamto nagranie i sobie tutaj ominiemy ten fragment, skupiając się na równie ciekawych, ale pozasportowych aspektach dotyczących wyzwań, motywacji i inspiracji, tym razem z perspektywy codziennego życia zawodowego czy też osobistego. Wchodzimy trochę w taki tryb rutyny, kiedy sobie powtarzamy pewne rzeczy przez jakiś okres, mówi się o 20-30 dniach i być może to działa, a być może, nie wiem, być może wyzwanie, jakie mamy przed sobą. Co to było u ciebie, że ciągnąłeś to przez, 2 lata praktycznie, nie? 1,5 roku. To jest dobre pytanie, więc wymaga ode mnie trochę zastanowienia. Z jednej strony, co mnie ciągnęło i po co to robiłem, no to właśnie potrzeba ruchu. Z drugiej strony Ironman jako sport długodystansowy, czy triatlon w ogóle długodystansowy, ma w sobie bardzo duży element medytacyjny, bo to są bardzo mocno powtarzalne ruchy na długich dystansach, godzinami masz możliwość bycia ze swoimi myślami w powtarzającym się rytmie i to mi też odpowiadało, więc była to też jakaś forma pracy nad sobą, nad procesami myślowymi, też takiej zdolności widzenia siebie trochę z perspektywy, oglądania tego, jakie myśli twój umysł produkuje w danym momencie, widzenia tego, że najczęściej jak robisz bardzo ciężki, mocno obciążający trening, to widzisz, że tak naprawdę tego zasobu jest jeszcze dużo więcej, mimo że twoje ciało ci już mówi, że jeszcze go nie ma. To jest ciekawy moment w ogóle w sportach takich mocno obciążeniowych.
żeby się tego dowiedzieć, poczuć to i faktycznie zobaczyć wielokrotnie przez wiele powtarzających się takich treningów, że mind is the king, że to jest tak naprawdę kwestia decyzji. Jak sobie powiesz, że możesz, to możesz, a jak powiesz, że już nie masz siły, to prawdopodobnie natychmiast przestaniesz robić to, co chcesz zrobić. No i to oczywiście a propos kontekstu naszej rozmowy dzisiaj bardzo mocno rzutuje w ogóle na wszystko, co w życiu robimy, posiadanie takiej świadomości. I ja zawsze mam taką myśl o sobie, że lubię, że jak już wchodzę w jakieś rzeczy, to po prostu lubię robić na fulla i tak, wiesz, angażować się całkowicie i w ogóle być w tym od początku do końca. I to też jest chyba jakaś część odpowiedzi, że tak było właśnie z triathlonem, że jak już zacząłem wiedzieć, o co chodzi, jak zrobiłem pierwsze sprinty, to później ten apetyt rósł po to, żeby właśnie zrobić ten pełen dystans, wiedzieć, jak to jest i właśnie wszystkie te dodatkowe rzeczy już wtedy były tylko dodatkowe. A masz coś takiego, bo miałeś coś takiego, że ja sobie zdaję sprawę, że wysoko postawiony cel wymaga dużo dłuższych przygotowań, ale no w moim przypadku od razu gdzieś sobie wymyśliłem tego Ironmana, będąc totalnie, no nie chcę używać brzydkich słów, ale będąc wiadomo gdzie, ze swoim ciałem i ze swoją jakby kondycją. I wiedziałem, że to dłużej mi zajmie, ale ten cel sobie stawiam dość wysoko i generalnie mnie to w ogóle kręci, że takie prawie że nieosiągalne wtedy dla mojej kondycji chociażby cele, to mnie podkręca do działania. U ciebie też tak jest, czy masz jakby inną motywację? Jak najbardziej tak. Ja bym jeszcze uczciwie powiedział o tej całej motywacji do robienia Ironmana, że bez względu na to, jak nam się wydaje ten sport popularny w dzisiejszych czasach, to wszystko jedno, czy mówimy o roku 2025 czy 2015, tak. W dalszym ciągu taki dystans jak Ironman być może w historii ludzkości przebył jeden promil populacji. Jak mówisz człowiekowi, słuchaj, przepłynąłem prawie 4 kilometry, a potem siadłem na rower i zrobiłem 180 kilometrów, a potem jeszcze zrobiłem pełen maraton, to po prostu większości ludzi wydaje się to niemożliwe. Nie? A zobacz, tutaj jakby wracamy z powrotem do kwestii jakby umysłu, mindsetu i takiego nastawienia, bo ja stawiam taką odważną tezę, że no, 1 promil zrobił tego Ironmana, odważył się go zrobić, ale z kolei z drugiej strony większość byłaby w stanie go zrobić tak naprawdę, gdyby tylko to nastawienie w głowie było inne, gdyby, nie wiem, cieszenie może za dużo powiedziane, ale jakby nastawienie się, że każdy kolejny trening coś nam daje, dzielenie sobie tego na etapy, no nie wiem, metod jest dużo, natomiast większość ludzi rzeczywiście widzi przed sobą taki ogrom zadań do wykonania i jakiś daleki cel. Jednych to podkręca, innych to przeraża. Nie? Myślę, że tu jest też trochę pies pogrzebany. To jest też tak, że jest to dyscyplina bardzo specyficzna, bo mam całe zgraje menadżerów, z którymi pracuję, czy przyjaciół i znajomych, którzy mówią, że na przykład ja po prostu nie cierpię biegać. Więc jakby bieganie dla mnie nie jest w ogóle opcją. Ja nigdy nie zaangażuję się w sport, w którym jest coś takiego jak bieganie, jest jego częścią składową. W ogóle to nie jest o mnie i dla mnie. Albo boję się wody, nie? Więc to też są jakieś tam elementy wpływające. Ale tak jak mówisz, no posiadanie takiego celu generalnie jest, myślę, jednym z najważniejszych elementów motywacyjnych, długoterminowego, ważnego, trudnego do osiągnięcia celu dla bardzo wielu ludzi. I to jest chyba potwierdzone też w teoriach motywacji, że po prostu cele warto mieć. Tak, ja ci powiem jeszcze taką, z mojej perspektywy taką historię, że no ja chyba też byłem w tej większości osób, które nie lubiły biegać. To wiązało się z nadwagą, z tym, że musiałem po prostu słuchawki nakładać, żeby nie słyszeć swojego sapania na początku i słuchać głośno muzyki.
ale również ten element, który był dla mnie trudny, ja go właśnie polubiłem. Może to są i moje i twoje, bo się znamy, doświadczenia meditacyjne, które gdzieś można tutaj było przenieść na ten grunt sportowy. Może inna kwestia, ale ja po prostu od pewnego czasu polubiłem te długie wybiegania, bo one mi dają taką jasność umysłu na końcu, jakiś taki spokój i tak dalej, gdzie też jakby tego nienawidziłem gdzieś na starcie, więc może to jest nadal, przynajmniej dla jakiejś części, kwestia, no nie wiem, przemęczenia się jakiś okres, żeby się przekonać. A może nie, tego nie wiem, mogę tylko mówić o swoich doświadczeniach. No, myślę, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest to zależy, ale Tak. gdybym miał jakieś wspólne elementy tutaj podkreślić, jakby na podsumowanie tego, co ludzi motywuje albo co mnie motywuje, to tak, duży, wybitny, ambitny cel, który nie jest łatwo osiągalny w perspektywie długoterminowej, to jest chyba jeden z takich punktów, które bym podkreślał, że warto go mieć, bo bez tego po prostu nie wie się, w którym kierunku się idzie, jak ta przysłowiowa Alicja w Krainie Czarów. Tak. A z drugiej strony później podstawowe rzeczy z teorii motywacji, czyli żeby mieć krótkoterminowe cele w perspektywie tygodniowej pod tytułem, że moim celem na ten tydzień jest zmieścić X na przykład treningów. I to cele właśnie policzalne i czasowo, i ilościowo, tak żeby można sobie było na końcu tygodnia przybić piątkę i poklepać się po plecach, że się to zrobiło. A nawet jak się nie zrobiło do końca, to że się zrobiło, nie wiem, w 80% i to też jest okej. Okej, to czy w takim bądź razie, jeżeli sobie sprowadzimy te wytrzymałościowe sporty do kwestii dyscypliny, o której rozmawialiśmy, do jakiejś wytrwałości, też do zarządzania, nie wiem, energią, bo ta realizacja tych celów trwa dłużej, to czy widziałbyś tu jakieś analogie między tymi treningami a, nie wiem, twoim życiem zawodowym, albo może nawet życiem zawodowym twoich klientów, których coachujesz? Czy gdzieś tutaj jakieś przeniesienie tych sportowych doświadczeń na biznes wykorzystujesz, albo widzisz jakieś takie paralele? Odpowiedź w skrócie tak, widzę paralele. Mianowicie uprawianie sportów długodystansowych i planowanie treningów przygotowujących ludzi do zawodów w sportach tak wymagających jak Ironman wymaga po prostu mistrzostwa planistycznego. To znaczy naprawdę wciśnięcie 20 jednostek treningowych w tygodniu, w momencie jak masz jeszcze do ogarnięcia pracę zawodową albo prowadzenie firmy, plus rodzina, dzieci, szkoły, zakupy i cokolwiek jeszcze tutaj dodamy sobie, życie socjalne jakiekolwiek, to wszystko wymaga po prostu absolutnej perfekcji w planowaniu, przyciśnięcia się bardzo mocno, świadomości tego, gdzie, co można wepchnąć w danym dniu, tygodnia, jak ten tydzień się rozkłada, i później bardzo precyzyjnego wykonania tego planu. No i to siłą rzeczy mocno wpływa również na kształtowanie nawyków robienia tego w biznesie, bo nie da się inaczej, bo już wtedy, jak już zaplanujesz cały ten tydzień i masz wszystkie te inne zadania, również biznesowe, wklejone w kalendarz i one po prostu następują jedno po drugim, to uczysz swój umysł, żeby już nie kombinował za dużo, że może dzisiaj tego nie zrobię, tylko po prostu przychodzi ten moment, takie zadanie było wpisane, taki miałem postawiony cel na ten tydzień, więc to robię. A jeśli możesz nam opowiedzieć, jakie najczęstsze wyzwania twoi klienci, z jakimi najczęstszymi wyzwaniami przychodzą do ciebie, gdzie jest gdzie jest ta przestrzeń, w której możesz im pomóc
poprzez coachowanie ich. Czym są te największe wyzwania Twoich klientów? Odpowiedź jest trochę taka, to zależy do kogo oni przychodzą. Jak przychodzą do mnie, to też generuje pewnego rodzaju specyfikę tematów, ponieważ siłą rzeczy ja zajmowałem się zarządzaniem, doradztwem w zarządzaniu projektami, programami i oglądałem to, w jaki sposób organizacje funkcjonują, więc do mnie ludzie przychodzą bardzo często właśnie z takim rodzajem tematów, że wszystkim, co jest związane z zarządzaniem, trochę z zarządzaniem sobą, ale i w dużej części zarządzaniem zespołami, czy jakimiś programami, inicjatywami i rozwiązywaniem wszystkich możliwych problemów, które w tych dwóch aspektach zarządzania sobą i zarządzania czymś się pojawiają. Innymi słowy, jeżeli chodzi o mój profil coachingu biznesowego, to bardzo mało mam tematów takich, powiedziałbym, terapeutycznych, jak na przykład, nie wiem, budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Z takim tematem raczej ludzie do mnie nie przychodzą, natomiast bardzo często przychodzą właśnie z tematem pod tytułem problemy w zespole, relacje z szefem, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zaufania. Z tych tematów związanych z zaufaniem, z zarządzaniem sobą to kwestie właśnie prokrastynacji, planowania, umiejętności robienia czegoś, co się nazywa GTD, Getting Things Done, czyli żeby rzeczy się robiły. I takiego, generalnego rozsmarowania na kanapce. No i tutaj oczywiście te sporty długodystansowe, czy w ogóle przygotowywanie się do zawodów też często jest, czy do zawodów, czy w ogóle wygospodarowanie czasu na to, żeby się pojawił jakiś trening, też jest problemem. Ja myślę, że albo opowiadam ludziom taką historię w tym kontekście. W mojej pierwszej pracy pracowałem w takim amerykańskim programie konsultingowym i szef biura w Poznaniu to było 30 prawie lat temu, 25. Świetnie. I 25 lat temu świadomość tego, jak ważny jest sport w życiu człowieka i jak wpływa dobra kondycja menadżera w ogóle na jego dostęp do zasobów w miejscu pracy, na to, że on jest po prostu zawsze sharp, a nie jest, nie wiem, skacowany, zmęczony albo ma zadyszkę po tym, jak wszedł po schodach na 4. piętro. Te wszystkie rzeczy były w zupełnie innym miejscu. I facet, który był szefem biura, był Amerykaninem w Poznaniu, w mieście, w którym wtedy pracowałem. Szokował nas tym, że potrafił w porze lunchu odpalić samochód, pojechać na siłownię, zrobić 40 minut jakiegoś, treningu high intensive i po prostu wziąć szybki prysznic, wrócić i jakby dalej spędzić dzień w pracy. Było takie, on się po prostu obija, nie? Tak nie powinno się robić w ogóle. Tak. Tymczasem teraz, jak pracuję, z menadżerami w organizacjach, to bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą i mówią, ja pracuję po 12, po 14 godzin czasami. Ja po prostu nie mam czasu na sport. Mówię, Zenuś, spójrz na to długoterminowo. Jak pociągniesz tak jeszcze 5-6 lat, tak jak ciągniesz teraz, to jak będziesz się czuł, jak będzie wyglądać twoje ciało, albo w ogóle czy jeszcze nie będziemy się odwiedzać na powązkach po prostu, bo pewnego dnia przyjdzie ci wylew, zawał, cokolwiek to będzie i po prostu te 14 godzin w robocie na pewno dobrze ci nie zrobi. Więc musisz zrobić taki mindset shift, zmianę sposobu postrzegania w ogóle tego, że dbasz o siebie, bo tak naprawdę dbanie o siebie w kategoriach wykonywania jakichkolwiek sportów i dbania o swoje ciało jest twoim zadaniem, które tak naprawdę mógłbyś sobie dopisać do listy obowiązków na twoim stanowisku pracy, bo firma w ciebie inwestuje, płacąc ci duże pieniądze co miesiąc, daje ci do zarządzania dużym zespołem, koszt zastąpienia cię rośnie w związku z tym
długoterminowo, jak nie zadbasz o swoje ciało, to jest tak naprawdę strata dla firmy, a każdy trening, który zainwestujesz teraz, nawet w ciągu dnia pracy, jak zaczniesz go mentalnie traktować jako spotkanie z samym sobą, które jest twoim firmowym obowiązkiem, jednym z innych spotkań, które masz w ciągu tygodnia, które jest przeznaczone na to, żebyś długoterminowo był w stanie w tej firmie funkcjonować w jak najlepszym zdrowiu, kondycji i dostępie do zasobów też intelektualnych. Ja bym nawet powiedział więcej troszkę, że to jest nie tylko dbałość o ciało, ale też o głowę, jakby niedbanie o to, nie odrywanie się od tej pracy, jakby nie gospodarowanie też energią i przekierowanie jej na treningi, to jest prosta droga też często do wypalenia zawodowego w biznesie. Jeżeli się siedzi w tej pracy po kilkanaście godzin, przynosi się ją do domu, pracuje się w samochodzie, bo się myśli o tej pracy i tak dalej, więc wydaje mi się, że jakakolwiek aktywność sportowa, a w szczególności jednak mam takie wrażenie, taka właśnie wytrzymałościowo długodystansowa, gdzieś po prostu pozwala kroczek po kroczku wyrzucić z siebie jakieś, no chociażby emocje, które gdzieś tam się nawarstwiają. A jak już jesteśmy przy emocjach, to sobie też myślę, że to, co powiedziałeś wcześniej, bardzo fajnego, że przede wszystkim jest to takie sporty wytrzymałościowe, triatlony i tak dalej, to jest przede wszystkim zarządzanie swoim czasem, ale jakby upchanie tych wszystkich treningów, pracy zawodowej, życia prywatnego, próby też jakiegoś przyjemności, mimo wszystko czerpania w tym czasie, to jest trochę też proces swoimi emocjami, żeby nie dać się ponieść emocjom, tylko rzeczywiście trzymać się sztywno tego planu, w miarę sztywno tego planu, który sobie wymyśliliśmy, no bo jak nas emocja gdzieś jakby dopadnie, że nam się nie chce, albo że gdzieś coś nas innego zaciekawi, no to ten plan jakby runie. Myślę, że to jest też kwestia pracy, koniec końców, w jakimś sensie nad emocjami swoimi, nie? To jest też, wiesz, związane z takim mocnym procesem, który się wtedy odbywa, który też ma związek z tym, jak ludzie funkcjonują. Mam tutaj na myśli coś, co nazywa się self-compassion. Okay. W polsku moglibyśmy to nazwać niebiczowaniem się, czyli nie byciem dla siebie zbytnio wymagającym. Jak już masz zaplanowany dobrze i wydaje ci się, że to jest idealny plan na tydzień i nie uda ci się zrobić jakichś tam jednostek treningowych w ciągu tego tygodnia, bo nagły wyjazd, bo nagłe podróże, hotele i po prostu pewne rzeczy się nie są w stanie wydarzyć, to zaczynasz myśleć trochę w innych kategoriach. To dobra, jeżeli mam po prostu 5 przesiadek na lotniskach i hotel przylotniskowy, w którym jest jakaś byle jaka, ale kawałek powiedzmy strefy sportowej czy siłowni, no to robisz po prostu cokolwiek. A jak się nie uda zrobić nawet tego cokolwiek, to też jesteś dla siebie wyrozumiały i mówisz sobie, dobra, to z 20 jednostek treningowych w tym tygodniu zrobiłem 16, dramatu nie ma, w przyszłym tygodniu znowu to zaplanuję i znowu to zrobię najlepiej jak będę mógł. To też uczy właśnie takiej wyrozumiałości dla siebie, spojrzenia na to, co jest możliwe, nie biczowania się nadmiernego, no i to w długiej perspektywie czasu oczywiście też wpływa na poczucie własnej wartości, sprawczości, no bardzo wiele różnych rzeczy się tutaj odbywa w takim budowaniu osobowości lidera, powiedzmy. Tak, tu się z Tobą w pełni zgadzam. Ja też mam takie doświadczenia z moich treningów chociażby, że no są momenty lepsze, gorsze, czasami mi się nie chce, czasami po prostu mam jakieś nawarstwienie się spraw, nie wiem, rodzinno-życiowo-biznesowych i one totalnie wpływają na ochotę na trening. Ale nawet jeżeli miałem takie momenty, że po prostu mam jakiś wykonać mocny trening, a czuję, że nie mam tej energii, no po prostu i tak go wykonuję, tylko słabiej po prostu i jestem tego świadomy, że zrobię go słabiej. Dla mnie osobiście wolę go nie odpuszczać. Oczywiście choroba to jest choroba, to wtedy po prostu leżę i się jak najszybciej próbuję wykurować, ale jeżeli to się w głowie coś dzieje, to wolę nie odpuszczać, wolę to zrobić słabiej, ale jednak
tą rutynę, ten rytm zachować, bo on gdzieś mnie osobiście trzyma jakby w ryzach, nie? Tak to przynajmniej u mnie działa. Czy ty masz jakąś receptę, nie wiem, dla swoich klientów albo generalnie jakieś przemyślenia, co zrobić, kiedy ludzie mają tak zwany słomiany zapał, że bardzo by chcieli, że leżąc na kanapie i oglądając różne wyzwania, które inni wykonują, już prawie się zrywają z tej kanapy, żeby ruszyć, ale tego paliwa wystarcza tylko na spuszczenie nogi i później jak już widzą ten ogrom zadań, to sobie odpuszczają, albo nawet zaczną coś robić i odpuszczą. Jakby masz tu jakąś receptę na to, a przynajmniej sugestie chociaż? To jest trochę dyskusja o uzależnieniach. Mówi się, że każdy człowiek uzależniony musi, zanim podejmie się terapii swojego uzależnienia, to musi po prostu osiągnąć swoje dno. Żeby zobaczyć się, że to już jest najniżej, jak mógł upaść i wtedy dopiero jest w stanie się od niego odbić. Nie wiem, czy to jest prawda, to pytanie do terapeutów uzależnień, ale myślę, że jest przynajmniej prawdą dość powszechnie funkcjonującą w tym świecie właśnie uzależnień. I to jest trochę tak ze słomianym zapałem, że widocznie człowiek, który chciałby coś zrobić, ma pomysł na coś, zaczyna coś robić i później szybko przestaje, to znaczy, że jeszcze nie był na swoim dnie, że jeszcze się nie miał o co odbić, że jeszcze nie doszedł do tego miejsca, w którym jego potrzeba zmiany była tak duża, żeby mu pozwoliła tą zmianę kontynuować w momencie, kiedy już decyduje się ją zacząć. Powiedzmy, w psychologii osiągnięć funkcjonuje też takie słowo jak leverage, taki lewarek. Musisz mieć po prostu mocny lewar na to, żeby wykonać jakąś zmianę i zacząć ją robić i ją później konsekwentnie realizować w dłuższym okresie czasu, żeby faktycznie to się udało. Ten lewar musi być. I oczywiście z punktu widzenia, nie wiem, coachingu na przykład, czy takich metod coachingowych, to są też metody na budowanie tego lewara, czyli na przykład wizualizowanie siebie w sytuacji, kiedy już to osiągnąłeś, co dostaniesz, co będzie wokół ciebie, co będą mówili ludzie wokół ciebie, jak się będziesz czuł, jak widzisz się w lustrze, to jak to będzie wyglądać, jakie będziesz miał w tym momencie myśli o sobie i tak dalej. Czy jakby można takimi metodami wizualizacyjnymi trochę ten lewarek zbudować w momencie, kiedy się chce to robić. No i tu wracając do tego tematu, dlaczego przysłowiowo ludzie według badań amerykańskich naukowców kupują te karnety na siłownię w styczniu i później w lutym i w marcu już ich tam nie ma. Tak. No prawdopodobnie właśnie dlatego, że tego lewara jeszcze nie było, albo że nie osiągnęli tego dna, które muszą osiągnąć, żeby utrzymać się w tej zmianie. No i to tyle. I to w sumie, i co z tego, Bart? No z tego jest takie właśnie spostrzeżenie, że jak chcesz jakąś zmianę wykonać, to warto jest taki lewar sobie świadomie zbudować poprzez właśnie jakieś techniki wizualizacyjne, albo na przykład zapisanie tego, co dostaniesz, jak już będziesz w jakimś tam miejscu, jak się będziesz czuł, jak się będziesz widział, co będą ci mówić twoje dzieci o tobie, o twoim życiu, o tym, jakim byłeś, nie wiem, wzorcem dla nich. No różne tu można, wiesz, triki zastosować i oczywiście tutaj jest magia zapisywania rzeczy w jakimś kajecie, żeby faktycznie był w tym ruch ręki na papierze i żeby zostały z tego jakieś ślady. No to tak. Z tych metod rozwojowych. Nie? Tak, ale myślę też, że generalnie po prostu często coaching mógłby ludziom pomóc te cele osiągnąć, bo nawet jeżeli oni jeszcze nie są w tej totalnej trąbie i jeszcze się nie odbili od tego dna, ale być może właśnie ta druga strona, czyli pomoc im w wizualizacji, być może kilka sesji, które by ich pchnęły do przodu, albo sprawdzenie co jakiś czas, w którym miejscu są,
mogłoby ich przybliżyć do tego celu, niż jeśli zostaną tylko sami z tą myślą czy z tym planem, nie? No. No wiesz, coaching w ogóle jako metoda pewnego rodzaju pracy z ludźmi właśnie na tym się opiera, że już wiesz, w podstawowych technikach coachingowych wyznaczenie celu i sposobu dotarcia do tego celu to jest jakby korem w ogóle tego wszystkiego, o czym się rozmawia na sesji coachingowej. Tak. Podjęcie takiego świadomego zobowiązania, że dobra, to w takim razie planuję, że zrobię to i to, bo to jest moim celem. Też w podstawowym modelu coachingowym na końcu jest will, czyli co zrobisz. Jednocześnie tam jak spojrzycie na podstawowe pytania w modelu Grow, to są pytania o wizualizację, to jak się będziesz czuł, jak już to osiągniesz, no nie? To po prostu buduje ten lewarek sprawczości, że ludziom się chce później to robić. Także zdecydowanie. Coachingu jest, no coaching jako metoda pracy jak najbardziej jest taki, no właśnie nastawiony na wybór celów, ale też określenie w jaki sposób, jak, znowu poplanowanie troszkę, prawda, i takie świadome też zobowiązanie. Tu jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, który dochodzi w procesie coachingowym, mianowicie coś, co po angielsku nazywa się accountability. To znaczy, że twój coach jest takim twoim sprawdzaczem, takim wiesz, jak coach sportowy pod tytułem no weź, Damian, nie zrobiłeś tego treningu, mieliśmy zaplanowane, że zrobisz i co? I po prostu zostałeś przy Netflixie? No nie tak się umawialiśmy, nie? Że jakby masz ten element pod tytułem, masz tego zewnętrznego coacha, który wiesz, że jak się spotkacie na następnym spotkaniu, to on zapyta, czy te rzeczy, które sobie zaplanowałeś, to zrobiłeś, jak ci poszło, jakie wyniki, z czego jesteś zadowolony i tak dalej. Jakby w samym fakcie tego, że ktoś jest w procesie coachingowym, też już jest pewien element motywacyjny, jakby dociskania ludzi, żeby robili te rzeczy, które sami sobie zaplanowali w tym procesie. Bo po prostu wiedzą, że ktoś zapyta. Głupio jest powiedzieć, nie, Bart, nie zrobiłem. Tak, też tak to czuję i myślę, że część ludzi potrafi sobie sama takie cele wstawić i się sama rozliczać przed sobą, przed lustrem albo po prostu przed sobą, ale też część potrzebuje innych osób, porównywania się czasami odpytania, co się dzieje. Ja mam gdzieś swojego trenera, który mnie raży mi zadaje kolejne jednostki treningowe i trochę mnie generalnie rozliczam się z tego, ja to też czuję i trochę się czuję głupio, kiedy czasami rzadko, ale coś tam nie pójdzie mi tak jak mamy to rozpisane. Ty miałeś pewnie też swoją drużynę chociażby, swoją ekipę, która gdzieś tam mogłeś się z nimi razem mierzyć, więc zawsze gdzieś taka druga osoba jest fajna, bo też nas jakby motywuje i to może być bardzo, bardzo pozytywne. Wcale nie musi być jakieś biczowanie, to może po prostu pozytywna wartość tego, że czujemy, że musimy się trochę przed kimś gdzieś tam, że ktoś przygląda się temu, co my. Tak, wiesz, sam fakt istnienia tej zewnętrznej osoby, która wie o tym, co się u ciebie dzieje. I tutaj myślę, że warto też powiedzieć, że wiesz, tak samo motywujące są wspólne treningi. Jak wiesz, że we wtorek o 17:00 spotykasz się ze swoim najlepszym kumplem co tydzień na squasha, no to raczej rzadko się tak zdarzy, że będziesz musiał odmówić. Znaczy, naprawdę musi się wydarzyć coś ważnego, żeby to odmówić, bo masz to w kalendarzu, wiesz, że ten ktoś przyjedzie, też ma to w kalendarzu, że wykrojenie kolejnego takiego spotkania jest praktycznie niemożliwe i że to jest zawsze we wtorek, więc zawsze we wtorek o 17:00 gdzieś tam jesteś, bo wiesz, że to jest po prostu cenne. A masz tą właśnie drugą osobę, która sprawia, że to jest jeszcze bardziej cenne, nie? I takie albo mobilizowanie się do tego, żeby, nie wiem, z sąsiadem z klatki wstać o 7:00 rano i zrobić trening biegowy, no. To też działa prawdopodobnie, jak ktoś ma takiego sąsiada z klatki. No dokładnie. No super.
Ja czuję, że żeśmy zrobili fajną rozmowę, nam wyszła z tego naszego spotkania. Czy gdzieś czujesz, że jeszcze warto o coś zapytać, zahaczyć, przechodząc z tego naszego triatlonu, wytrzymałościowych sportów poprzez trochę w kierunku życia? Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby to zamknąć tak jak jest. Dobry start, a w następnych odcinkach możemy poruszyć wszystkie rzeczy, których nie poruszyliśmy dzisiaj. Ja też tak myślę, że to może być fajny początek rozmów i o sporcie, i o życiu, i o różnych aspektach, które nas dotykają. Wielkie dzięki za tą godzinę wspólnego snucia się od sportu do życia i z powrotem i jeszcze kilka fikołków po drodze. I myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie i tego typu pogawędki. Super przyjemnie. Mogę tylko powiedzieć, że postaramy się zrobić z tego coś sensownego i też mieć w kolejnych nagraniach jakąś dobrą strukturę, tak żebyście już na początku widzieli, o czym będzie kolejna część i Tak. czego można się spodziewać. Dokładnie tak. Dzięki wszystkim w takim bądź razie. Pozdrawiamy i mam nadzieję, następnego razu. Przyjemności i do zobaczyska.